Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Opala i w tym tutorialu będę Wam pokazywała, jak narysować, a potem jak namalować bratki. Jak wiecie, w tej serii używamy moich starych stron Art Journalu do ponownego wykorzystania. Na tej stronie uczyłam się, jak malować różne rodzaje kwiatów. Teraz pokrywam je cienką warstwą jasnozielonej farby, a w dalszej kolejności pokrywam ciemnozieloną farbą. Jak macie takie strony stare, zróbcie z nimi porządek i wyrównajcie ich kolor. Malowanie kwiatu maku nie jest trudne. Zaczynamy od środeczka, kółeczka. Do tego dodajemy po przeciwnych stronach dwa takie spłaszczone serduszka. Uzupełniamy to z boku dwoma płatkami kwiatu, które będą się kończyć centralnie na tym pierwszym płatku. I to w zasadzie już wszystko, co musimy narysować. Teraz dodaję te słupki, które są bardzo charakterystyczne w maku, takie czarne pręciki. Ponieważ maka można malować na różne sposoby, to zrobię teraz na tej stronie właśnie parę takich prób, jak wykonać takiego maka. Tu widzicie, nie udało mi się początek, to mnie w ogóle w żaden sposób nie stresuje, będę malować dalej. Tutaj widzimy tego jednego płatka od frontu, jak jest zagięte. Resztę naszego kwiata powtarzamy w ten sam sposób, czyli środkowy, wysoki płatek i dwa po boku. Ten płaski to jest tak, jakbyśmy widzieli płatka z boku. Oczywiście, jeżeli ktoś teraz ma ochotę na tym etapie, może również domalować pręciki do naszego maka. Mi jest ciężko przed powstrzymywaniem się od rysowania szczegółów na tym etapie. Ale jak będziemy malować, to będą nam te szczegóły przeszkadzały. Teraz rysujemy kolejną wersję maka. Małe kółko, drugi owal, niezbyt centralnie umieszczony wobec pierwszego. I tutaj teraz rysujemy sobie brzeg płatka i te wszystkie płatki dotykają naszego okręgu. Czyli będziemy mieć takiego maka, którego widzimy niemalże od góry. Możecie rysować to kroczek po kroczku. Z całą pewnością wyjdzie Wam bardzo piękny kwiat maku. Oczywiście w żaden sposób nie boimy się używać gumki. Teraz kolejny i chyba najprostszy sposób na rysowanie kwiatu maku. Półkole, w tym półkolu owal i jakby taka miseczka. I teraz uzupełniamy nasze płatki. Mogą być dwa z przodu i dwa z tyłu, w zasadzie trzy z tyłu powinny być. I to jest taki mak widziany z boku. Oczywiście pręciki jak najbardziej i łodyżka. Pamiętamy, że łodyżki w maku są takie włochate, co można później użyć ten element przy już kończeniu naszej pracy. Poprzedni mak był 3/4 z góry, a teraz rysujemy takiego zupełnie z boku. Taki nieregularny trójkącik, obok kawałeczek drugiego trójkącika i uzupełniamy po owalu trzeci element. I mamy naszego kolejnego maka. Bardzo piękne w tym kwiatku jest to, że mamy jeszcze coś takiego jak makówka. Rysujemy owal, uzupełniamy, tak jakbyśmy rysowali równoleżniki na globusie i dodajemy taką koronę, która jest na szczycie maku,
jej makówki. Jest to niezwykle piękny i dekoracyjny element, który możecie wielokrotnie powtarzać w swoim art journalu czy na swoich obrazach. Świeżo rozwijający się mak, kwiat maku, jest osłonięty takimi 2 włochatymi połówkami. Bardzo spektakularnie to wygląda i dobrze jest tą formę maka również umieścić w swoim bukiecie. Teraz się rozpędzam i jeszcze sobie szkicuję i ćwiczę te formy kwiatu maku, które już wcześniej narysowałam. Możecie sobie teraz poćwiczyć ze mną, ponieważ będzie to nam potrzebne do namalowania tych maków. Ten rysunek jest mi potrzebny później, ponieważ ja będę na nim malowała nasze maki. A w tym czasie schnie mi moja strona art journalu, a tutaj po prostu nie potrafię się powstrzymać przed rysowaniem, bo jak już się zacznie, to nie można skończyć. To jest taki stan umysłu, który pozwala nam się bardzo zrelaksować. No i nam bardzo dobrze służy, dlatego jeżeli już zaczniecie rysować, zostawcie sobie taką przestrzeń, żeby mieć na to chwilę czasu. Ten rysunek praktycznie jest w czasie realnym robiony i tutaj możecie razem ze mną go kontynuować, bo mniej więcej tyle czasu to zajmuje. Wracam teraz do mojej suchej strony art journala i pisakiem rysuję teraz to, co wcześniej nauczyłam się szkicować, czyli rysuję brzegi kwiatu maku, a później wypełniam je jasną farbą, ale nie białą, farbą akrylową. Dlaczego to robię? Robię to dlatego, że jeżeli na tym położę później jaśniejsze kolory, to one będą świeciły. Jeżeli położę czerwony bezpośrednio na ciemnozielonym, to ten czerwony nie będzie bardzo jasny. Nie będę miała takiego efektu, że te maki będą świeciły. Także zobaczcie, posługuję się moim szkicem i dorysowuję kontury maka, który wypełniam kremową farbą akrylową. Malarstwo to nakładanie warstw kolejnych. Teraz dodaję farby żółtej, aby ta żółć później prześwitywała przez te liście jako słońce. Dodaję również koloru ciemnoczerwonego, sugerując, że z tyłu ta łąka jest pełna kwiatów. W tej chwili używam szablonu. Ten szablon zrobiłam sobie sama. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę Wam wysłać taki szablon do Was. To są takie nieregularne kółeczka. A tak wyglądają moje szablony, którymi bardzo często się posługuję.
Jeżeli ktoś z Was chciałby taki szablon otrzymać, to napiszcie to w komentarzu, a ja się z Wami skontaktuję. Ta część, czyli malowanie tła i dorabianie szczegółów, zajmuje mi bardzo dużo czasu, dlatego tutaj to wszystko jest bardzo mocno przyspieszone na filmie. Mam nadzieję, że dla Was ta praca będzie dużą przyjemnością, bo to jest taka przyjemność tworzenia tego tła. Używam w tym momencie pisaka akrylowego i bardzo lubię to narzędzie do rysowania i malowania szczegółów obrazu. Na żółtą powierzchnię, wcześniej namalowaną akrylem, teraz nakładam czerwień i buduję nasze maki. Natomiast to nie jest ostatnia warstwa tych maków, dlatego nie zależy mi na ich bardzo precyzyjnym kształcie. To jest taki moment, kiedy ja sugeruję te maki, ponieważ będę jeszcze je zakrywała kolejną warstwą farby. Tego chciałabym Was tutaj w tym tutorialu nauczyć, że każda następna warstwa, jaką nałożycie na przygotowany art journal, będzie Wam powodowała, że ten obraz będzie głębszy, że będzie więcej szczegółów, że będzie więcej rzeczy do obejrzenia w tej pracy i to będzie ciekawsze zarówno dla Ciebie jako twórcy, jak i dla osoby, która będzie na to patrzyła. No jak wiecie, nie mogę się oprzeć szablonom. Tutaj mam ważkę, którą układam, jak również to, co jest w art journalach dozwolone i co jest takim urokiem art journalu, napisy. Ja tutaj wykorzystuję napis Moment. I teraz powolutku przejdę do dalszego etapu, już końcowego mojego art journalu. I teraz przechodzę powolutku do kolejnego etapu. Wracam do mojego szkicu. On był wykonany na zwykłej kartce papieru, dlatego teraz przy malowaniu akwarelą nie używam tak bardzo dużo wody. Ja po namalowaniu tych kwiatów będę je wycinała i będę je naklejała w moim art journalu. Dlatego w tej chwili nie będzie tutaj zbyt wielu szczegółów, no bo nie będę w stanie ich po prostu wyciąć za chwilę. Używam również sieny, używam zieleni do wypełnienia konturów maków w taki realistyczny sposób. Fragment filmu mi uciekł i się nie nagrał. Teraz dodaję żółtej barwy. Staram się tutaj zaznaczyć trójwymiarowość moich maków, tak żeby były wypukłe. Trochę to jest tak, żebyście się tym bawili. Trochę to jest tak, że trzeba eksperymentować. To nigdy nie wychodzi od pierwszego razu. To zawsze jest jakaś wypadkowa naszego doświadczenia oraz zbiegu okoliczności. Warto jest w tym momencie mieć dla siebie trochę czasu, żeby to było robione w takim zgodnym, spokojnym rytmie. Teraz widzicie, wycinam te namalowane wcześniej elementy i będę je przyklejała. Żeby to zrobić, to jeszcze się cofnę przed przyklejeniem do tła i zobaczcie, na tym tle dodałam ciemnej zieleni i takich prześwitów błękitu, żeby teraz te przyklejone przeze mnie maki były absolutnie na pierwszym planie. Teraz to już jest zupełna zabawa. Dodajemy szczegóły, zaczynamy się bawić takimi narzędziami, jakie mamy. Ja mam pisaki akrylowe, mam czarny tusz, mazak i tak naprawdę możemy pracować na tej pracy w nieskończoność.
Najważniejsza decyzja artysty to taka, nie kiedy zaczynamy tą pracę, tylko kiedy kończymy. Ja powoli kończę malowanie mojej pracy. Było mi niezmiernie miło poprowadzić Was przez ten tutorial, pokazać Wam, jak namalować łąkę. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich rad, że natchnie Was to do zrobienia swojej strony art journala z kwiatami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia w sieci. Jeżeli jesteś ciekawy, jaki jest kolejny temat, to zasubskrybuj mój kanał. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam wszystkich, Agnieszka Opala. Życzę Wam miłego dnia, pełnego malarskich wyzwań.